Siemanko, siemanko. Siemanko, piątkowy, już nie taki poranku. Kurde, od czego by tu zacząć? Czuję się, jakbym robił coś źle, planując opuszczenie Nory. Nie opłaca mi się jakby trzymanie tego miejsca, bo moje życie ostatnio to jest jedna wielka podróż i jakby marnuje się pieniądz utrzymując to miejsce, no bo tu nikogo nie ma, jak wyruszam na wielomiesięczne travel vlogi, no więc trzeba zrezygnować z tego miejsca i to nie będzie łatwe zadanie. Jest tu mnóstwo przedmiotów, biurka, meble, sprzęty treningowe, sprzęty do nagrywania, sprzęty różnego rodzaju inne, różne wspaniałe prezenty od widzów. Czuję się potargany emocjonalnie przez to wszystko. No i spontanicznie właśnie wyciągnęliśmy kamerę, żeby nagrać ten moment. To jest taki ostatni moment, kiedy Nora jest w takiej formie właśnie jak widać. Dziś zaczynamy wynoszenie rzeczy stąd, no i jakby oczyszczanie tego pomieszczenia przed zdaniem lokalu. Ja to już gotował dużo razy, ale powiem jeszcze raz, że nienawidzę sprzątać. No i dziś pierwszy raz w historii całego mojego vloga zdradzimy pewien sekret. Sekret vloga BNT oraz sekret sklepu yerbanot.com. Otóż BNT Vlog, yerbanot.com to są dwie i te same rzeczy, ponieważ to właśnie tu był nasz sklep. Może teraz nie poznajecie za bardzo, ale tu jest, no bo jest tu dużo rzeczy, tu taki magazyn się zrobił, ale to jest to miejsce, gdzie był ten nasz sklep. I tu jest ten drążek, gdzie klienci mogli wywalczyć rabat w podciągnięciach. 8, 9, 10. Proszę bardzo, cyk. Proszę bardzo. Dobra, cięcie, dzięki. Nara. Część rzeczy sprzedamy, część rzeczy rozdamy, część rzeczy zostanie nadal w moim posiadaniu. Idealnie byłoby mieć dom i garaż i to wszystko tam przenieść, ale na razie jeszcze nie ma. Teraz kmina, jak to wszystko logistycznie pochytać. Nostalgia, sentyment, to są ostatnie chwile. To są ostatnie chwile na zapleczu yerbanot.com. Dobra, no to teraz już zrobimy przejście i już będzie posprzątane. Czyli raz, 2, 3. Posprzątane. Jest posprzątane, tak więc można znowu namarasić. Namarasimy fest, bo trzeba odkręcić symulator ze ściany. A to się wiąże z poczaskaniem tych luster, bo one są tu normalnie przyklejone na klej, na tej płycie. No a trzeba odkręcić tą płytę, żeby odkręcić tam te krokwie ze ściany, więc larmo. No bo nie, no się tego czekaj, chociaż tu leci, patrz, ta płyta leci tu, a to nie, no to się nie da po prostu, to trzeba to robić, no. Światluster.pl. Co ty robisz?
Jaki Hugo w ogóle. No, ale hałas. Nie no, strasznie przykro mi. Kurwa. Okej. A, dobra, sprawdziłem. Nie, no nie, to znaczy. Uważaj, Artur. Inaczej się nie da, bo już trzeba rozkurwić. Ale okropne rozkurwienie. Powinno się już tu dać ciągnąć. Nie widzę tu już śrub. No. O, jest. No to nie trzeba kilka warstw, nie? No. Zrobić więcej warstw. Pewnie wejdzie. Bo jak się nie kręci. Szkoda roboty, którą FX musiał włożyć w to właśnie rękodzieło, w ten obraz, w ten portret. Siema. Co ty tu robisz? Mam w planie zrobić dzieło sztuki. To będzie tak, tu całe na tej ścianie ze sklepu. Pozdro Litka, no ale niestety trzeba to zamalować. Nie możemy tu takich charakterystycznych znaków po sobie zostawić. No, szkoda tego. Trochę serce boli, bo wiem ile FX włożył pracy w namalowanie tego portretu. Wiele godzin mu to zajęło. A ja teraz muszę to zamalować, bo
co? No bo się wyprowadzał. Może jak kiedyś będzie mi pisane się wprowadzić w inne miejsce, tak na stałe, to wtedy zaprosimy FX-a, żeby mógł ponownie puścić wodze swojej malarskiej wyobraźni. Już prawie wszystko wyniesione i przygotowane do wyprowadzki. Jeszcze parę rzeczy zostało. Ława, ona pójdzie na sprzedaż albo do magazynu. No i ten materac jeszcze jeden został. Pomyślałem, żeby go do szkoły zanieść. Tu do 17. Do tej samej szkoły, do której chodziłem wiele lat temu. Tu na Chropaczowie właśnie. Także pakujemy to do fury i jedziemy do szkoły. Bo trzeba złamać to jakby w tym kierunku, nie, no bardziej w tym chyba. No nie wiem, nie. Ja pierdolę, ja nie wiem, czy my go nie będziemy musieli... A spróbuj to jeszcze tu chycić. Dobra, to się nie zmieści, a my w sumie mamy ile? Z pół kilometra do szkoły, to idziemy z buta. Auto może być otwarte, to jest Chropaczów, spokojnie. Tu nie kradną. Idziemy do szkoły, Artur. Ty, albo skokamy z dachu na to. Zaraz jakiś pomysł wpadnie do głowy, nie? Ty, ale normalnie, ty rzeczywiście, my wyglądamy jakbyśmy szli jakąś podwórkową gimnastykę uprawiać. Pasiu, on by nas mógł zawieźć. No. Jaki dziwny widok. Nie, no niecodzienny widok. No kiedyś to się, wiesz, materace na Hasioku się szukało jakichś starych materaców, a teraz taki fajny nowy materac. Ok, a my już na szkole. Tu jest boisko szkolne. A tu jest taka stara łąka, my to nazywaliśmy kiedyś bunkier. Nie wiem czemu, może tu chyba był jakiś bunkier zakopany i dokładnie w tym miejscu nauczyłem się swojego pierwszego salta w życiu. To było salto do przodu i rozpędzałem się tam, odbijałem się od takich sprężyn znalezionych na Hasioku i lądowałem właśnie tam. Tam się nauczyłem pierwszego salta w przód, miałem może, nie wiem, 10 lat, a teraz mam 36. No i mam taki materac też. No i jest. Szkoła numer 17. Ale dawno tam nie byłem w środku. Ogólnie to ja jest absolwentem tej szkoły. Kurde, jak ja tu dawno nie byłem w tej szkole. Widzę, że niektóre rzeczy tu się nie zmieniły nadal. Poręcze się nie zmieniły, ani schody. No i nie zmieniło się to, że sala gimnastyczna jest tam. Dobry. Ja ostatnio dzwonił, bo taki materac mam, bo mnie siłownia likwidujemy tu na Chropaczowie i taki materac mi został i chciał go tu oddać do szkoły. Bardzo dziękujemy. To możemy go tu zostawić, ja? Chętnie przyjmiemy, tak. Przyda się. Przyda się. Super. Ja ogólnie jest absolwentem, także cieszę się, Dziękuję bardzo. że może tu zostać. Dziękuję bardzo. Fajnie, bo akurat lekcja jest, także puste korytarze. Przejdziemy się po tej szkole tak właśnie z sentymentem. Poszukamy może jakichś śladów mojej egzystencji sprzed 30 lat. Może będzie jakieś stare zdjęcie z moją klasą. O, są stare zdjęcia, patrz. 2006 rok.
15, 14. Nie, no to by musiały być jeszcze sprzed 2000 roku. To normalnie jest prehistoria, nie? Druga B. Obama trochę już lat minęło. Może jeszcze u góry będą. A tu, panie pan. Ty, a pamiętam, że kiedyś wlazłem tu na ten dach. Kiedyś tu właśnie musiałem się wspiąć na ten dach właśnie po piłkę, bo mi kiedyś wpadła. I tam od tamtej strony się wspinałem po oknie. I kiedyś już o tym opowiadałem w jednym odcinku, tylko że wtedy na zewnątrz byłem i po tej kracie na ten dach. No i to jest ten daszek właśnie, nie? Właśnie tu i widzę, że dalej tu leżą piłki, ale zamknięte jest. Tych malowideł nie było, tego nie pamiętam. To jest nowa inicjatywa. Bardzo fajnie. Nie no, nie ma. Nie ma zdjęcia mojej klasy B. O, tu pamiętam, że zawsze na przerwach właziliśmy tu do góry i to było takie, na takim nielegalu. Tu nie wolno było włazić nigdy. Ale teraz jest otwarte i chyba klasy tam zrobili jakieś. Zaraz dzwonek zadzwoni, to będziemy w niezłym tym. Pokój nauczycielski w dalszym ciągu jest w tym samym miejscu. O. Wejdziemy na lekcję do klasy i powiem, że co mogę powiedzieć w sumie. Dobry, przepraszam za spóźnienie. No nie. Szkoła 17 imienia Gustawa Morcinka. Składa się z 2 budynków. To jest pierwszy budynek, tu jest sala gimnastyczna. Tam zostawiliśmy materac. No i jest jeszcze drugi budynek tu. Dobry. O kurde, widzę, że zainstalowali tutaj taki specjalny panel, z którego można wyczytać na przykład jaka jest jakość powietrza aktualnie. O kurde, jest bardzo zła jakość powietrza. Nie no, mają się wziąć podobno za te piece. Podobno mają wymieniać tu ten właśnie piece węglowe na jakieś takie bardziej przyjazne płucom, przyjazne oddychaniu, przyjazne środowisku. Źródła ciepła mają tu zagościć w okolicznych domach, żeby poprawić jakość powietrza. Myślę, że w okolicach takich miejsc jak te szkoły to jest ważne. No, także tyle z sentymentów na temat szkoły numer 17 imienia Gustawa Morcinka. No a teraz wracamy do Nory. Osiem lat minęło jak jeden dzień. Ten kadr, który teraz widać, to był taki mój właśnie najczęstszy kadr w czasie vlogowania. Zawsze kamerę ustawiałem w tym miejscu, no i siedziałem tu przy komputerze. Drodzy widzowie mojego kanału, i dzisiaj ostatni raz nagrywam już w takim kadrze. To są moje ostatnie nagrania w mojej treningowo-montażowej salonorze. Już my wszystko wynieśli z nory, wszystko posprzątali. Na tej ścianie zostały jeszcze różne blizny po moich symulatorach. Natomiast mimo wszystko zostawiamy to miejsce w lepszym stanie niż otrzymaliśmy to miejsce wiele lat temu. Jest tu nowa podłoga, której nie było.
Pamiętam, że kiedy się tu wprowadziłem, to tu były też takie stare drzwi, a teraz są nowe, na które też wydałem jakby swój hajs. No i zostawiamy tu lepsze drzwi. Tej podłogi też tu nie było, kiedy się tu wprowadziłem. Tej kuchni też tu nie było. Tamtych okien też tu nie było. Generalnie ten lokal dostał nowe życie dzięki działalności Yerba Not w tym miejscu. Także ktoś, kto się tu wprowadzi po nas, żeby tu działać, no to będzie miał już taki fajny lokal. No tu wystarczy tylko co? Odmalować, no i można się tu wprowadzać z jakimś nowym interesem. Wyniesienie tych wszystkich rzeczy oraz zaplanowanie schowania tych wszystkich rzeczy to nie było łatwe zadanie. Większość tych rzeczy została przeniesiona po prostu w inne miejsce. Część do mojego pożyczonego mieszkania, część do mojego pożyczonego garażu, część sprzedałem, część rozdałem. No i posprzątałem sobie w życiu. Można powiedzieć, ta przeprowadzka to była taka najgłębsza, najsilniejsza forma porządku w życiu, jaką kiedykolwiek przeżyłem. No bo przeprowadzka to zawsze jest to jest taka trochę inwentaryzacja wszystkich swoich rzeczy. Chodzi o to, że ja musiałem każdy przedmiot wziąć do ręki i zrobić taką refleksję nad tym przedmiotem i zastanowić się, co zrobić z tym przedmiotem. No i tak oto teraz wiem, gdzie są wszystkie moje rzeczy, no bo wiecie, jak się cały czas tak układa na regałach jakieś rzeczy i odpali ci się takie zbieractwo w głowie, to później nawet zapominasz o tym, że miałeś takie przedmioty. I na przykład kiedyś potrzebujesz jakiejś śrubki i idziesz do sklepu kupić, podczas kiedy na regale ta śrubka już była kupiona. No i takie przeprowadzki troszkę pomagają tak odświeżyć w głowie, jakie rzeczy w ogóle posiadasz i że w ogóle właśnie przypominasz sobie, gdzie te rzeczy były. Ile ja znalazłem przedmiotów w czasie tej przeprowadzki, takich, których kiedyś szukałem? Dużo. Także to na plus było, to taki porządek. To mi bardzo posprzątało w życiu. Czy będzie mi brakować tego miejsca? Będzie. I to bardzo. To miejsce było kiedyś dla mnie wszystkim. Moim mieszkaniem, moim studiem, moim miejscem pracy, miejscem treningu, miejscem odpoczynku. Wszystkim po prostu. Multifunkcyjna, treningowo-montażowa sala Nora. Przygotowywałem się tu do wspinaczki na moje pierwsze wieżowce. Montowałem tutaj swoje pierwsze odcinki vlogów. Dzisiejszy vlog. No i teraz, co teraz? Dalej to samo. Ja w dalszym ciągu będę robił te same rzeczy, tylko inaczej. Wydaje mi się, że lepiej i w innym miejscu. Także nie martwcie się. Moich kanałów na YouTubie jeszcze nie zamierzam likwidować. No ale to miejsce, tak, to miejsce to już jest historia. Będę tęsknił, ale już dzisiaj ten sentyment mnie tak bardzo nie męczy, bo ja przez ten ostatni, w zasadzie ta wyprowadzka przez miesiąc trwała stąd. Oczywiście to nie była taka, że praca codziennie, ale na przełomie miesiąca, cały listopad, to wszystko trwało. No i już jest ogarnięte, już mam podpisaną umowę na nowe miejsce prowadzenia działalności. Muszę sobie jeszcze to pozmieniać w dokumentacji mojej firmy, żeby wszystko działało. Ogólnie trochę jeszcze papierowej roboty, zanim wyruszę na kolejnego tripa. No ale te najcięższe rzeczy już zrobione. Powynosiłem te wszystkie rzeczy. Część schowałem w pożyczonym garażu, część schowałem w pożyczonym mieszkaniu, część sprzedałem, część rozdałem. No i tak to wygląda. Jakby komuś było przykro i by się martwił o mnie, że właśnie takie coś się wydarzyło, no to nie martwcie się.
Ja się stąd nie wyprowadziłem dlatego, że byłem postawiony pod ścianą i nie było mnie stać na utrzymanie tego miejsca, bo było mnie stać na utrzymanie tego miejsca, ale zrobiłem to z rozsądku, ponieważ ja praktycznie nie działam już w tym miejscu, ponieważ działam w różnych miejscach świata i to miejsce mi po prostu nie było potrzebne i trochę przepalałem pieniądze. Przepalałem pieniądze, płacąc czynsz za to miejsce i w ogóle utrzymując to miejsce. W życiu nic nie jest na stałe, a jak coś jest stałe i się nie rusza, to znaczy, że nie idzie do przodu. A mi zależy na tym, żeby iść do przodu. Tak więc idąc do przodu, zrezygnowałem z tego miejsca. No i zamierzam teraz przez najbliższe lata robić dużo ciekawego kontentu i być może zbierać na jakieś nowe miejsce, nie? I być może za jakieś 2-3 lata przywitam się z Wami w nowej treningowo-montażowej norze. A może to już nie będzie nora, no to będzie wtedy już bardziej jakaś jaskinia albo jakaś inna kryjówka. No, także nie martwcie się. Nie jest tak źle, że ja jestem już jakoś w sytuacji podbramkowej. Nie jest tak źle. Z Waszym wsparciem, drodzy widzowie, to jest nawet bardzo dobrze. Tak naprawdę to jeszcze nigdy nie było tak dobrze, jak jest teraz. Mimo tego, że mimo tego wszystkiego żegnaj. Tego też jeszcze nigdy nie nagrywałem. Takie wyjście z nory oficjalne. No także to tu było, jak coś. Tu był sklep Yerbanot. Tam była też moja salonora. No i się już skończyła. Tak samo jak ten odcinek. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro. No dobra, to materac podpisany. Tu właśnie trafił do widza Dawida, a docelowo trafi do Twojego syna. Do Stasia. Do Stasia. Także pozdro Stasiu. Obyś nigdy nie upadł, ale jak upadniesz, to będzie miękko. Pozdro. Pozdro. Dobrze, ciśnie. Ale dzik.